Wieczne korki w Bangkoku. Tylko mieliśmy kilometr do metra. Dużo bardziej nam się opłacało iść niż jechać. Chociaż skuterkiem to wiadomo, spoko, ale było tak blisko, że tak by nam taką stawkę powiedział pewnie, że bardziej się opłacało przejść. Dalej wejść, bo... Kolejki w metrze, a tu dopchane do fulla. Musicie dojechać na stację Hua Lamphong, dokładnie. No i tu macie wyjście już pod dworzec. Jak się wybieracie na Chinatown, to też wysiadacie albo na stacji Hua Lamphong, albo na tej stacji, nie pamiętam czy ona jest jedną dalej, czy jedną bliżej, Batma... Ale Hua Lamphong, jak wysiądziecie, to tutaj jest akurat bardzo blisko. Tak. Bo ostatnio właśnie jakaś dziewczyna nie mogła znaleźć Chinatown, który to jest przystanek, to zapamiętajcie Hua Lamphong. Tak. I idziecie 5 minut, jak jesteście na Chinatown. Tak. No i też tutaj będzie dworzec pociągowy. Jesteśmy już na dworcu i to jest stary dworzec Hua Lamphong, a też to jest stary, jest kafe Amazon, to pójdziemy od razu na kawkę. Bardzo, bardzo polecam, to jest sieciówka w Tajlandii. Przepyszna kawa. No, a pani nam powiedziała, że właśnie o 9:30 mamy pociąg do Ayutthaya. Zaraz wam powiem, ile kosztuje to o 9:30. Tutaj możecie zobaczyć 30 tajskich batów za 2 bilety. 4 zł. No. Będziemy 2 godziny jechać. 15 i 15. Kapunka. Słuchajcie, sprostowanie. Niestety bilet podrożał i nie kosztuje 4, tylko 6 zł. Ale to jest tak, że się dojeżdża do ostatniej stacji w Tajlandii. Tam jest jeszcze kilka kilometrów do granicy. Jedzie się tuk-tukiem na granicę, przechodzi pieszo granicę. No i do Angkor Wat dojeżdża się już albo taksówką, albo autobusem. Tak. I to jest w ogóle cały rozkład wszystkich autobusów, które jeżdżą z... Boże, co ja gadam? Pociągów, przepraszam. Które jeżdżą z tej stacji i godziny i myślę, że to będzie super rzecz, żeby dodać do e-booka. Każdy będzie mógł sobie skorzystać. Będzie aktualizacja e-booka w kwietniu. Są wszystkie miejsca, o której są odjazdy, wszystko jest aktualne, więc na pewno dodamy wam to do e-booka. Tak. No ale poza tym i tak jest tam praktycznie wszystko aktualne. Tak, teraz po prostu dodane kolejne rzeczy, także ale każdy, kto zapraszamy. Kupił, to już i tak będzie miał za darmo później aktualizację. Tak. Także... Na stronkę notolecę.pl. Tam znajdziecie go. Dobra, tak wygląda stary dworzec. Tak jak wam mówiłem, wybudowali też tu nowy dworzec, ale szczerze mówiąc, nigdy z niego jeszcze nie jechałem, bo zawsze jak jedziemy, to po prostu z tego. No. Idziemy teraz na 8 peron, tam odjeżdża nasz pociąg za 15 minut i prawie 2 godzinki i jesteśmy na miejscu. To jest klimatyzacja w tutejszych pociągach. Co chwilę ktoś chodzi i coś sprzedaje do jedzenia, do picia. Także jak będziecie jechali, nie zjecie wcześniej śniadania, bo nie będziecie mieli czegoś do picia i tak dalej, to nie musicie martwić, bo w pociągu na pewno kupicie. Idziemy już 45 minut. A dalej z Bangkoku nie wyjechaliśmy. Możecie wziąć oczywiście droższy pociąg, który jedzie szybciej. Ale ja wiem, czy to warto, to tylko jest godzina czasu. Patrz, jaka stacja zrobiona. Można tu zjeść. Śmietnik taki, że szok po prostu. Wygląda jakbym w Indiach był. No i minęło w sumie... Ile minęło? Godzina 30? Jakoś tak.
Nie no, gdzie? Już o której mieliśmy wyjazd? 9:31. A, no dobra, to minęły 2 godziny. Ale godzinę jechaliśmy przez Bangkok, Tak. To może być dla Was podpowiedź, że w sumie to może lepiej siadać na Don Muang, czyli ostatnia stacja w Bangkoku i jedziecie wtedy godzinę, tak? Tak. Jesteśmy. No i w ogóle pokażę Wam, jak wyglądają tutaj tuk-tuki, bo tutaj są jeszcze inne niż wszędzie. Oni tu mają taki swój specjalny design. Ja tutaj już byłem ogólnie parę razy. I powiem Wam, że za każdym razem lubię tu przyjeżdżać, bo tu jest naprawdę ładnie, fajnie i warto przyjechać. Ale ostatni raz jak była, to była ze mną, ale wtedy byliśmy akurat po mocnej imprezie w Bangkoku. Nie czuła się za dobrze. Także dzisiaj tak naprawdę ona dopiero sobie zobaczy to, co miała zobaczyć ostatnio. W pełni sił. Musimy najpierw coś zjeść, bo jesteśmy strasznie głodni. Oczywiście jak tutaj przyjeżdżacie, dużo osób wybiera wynajęcie tuk-tuka na cały dzień. Dla nas zdecydowanie lepiej. Naprzeciwko od razu macie motorki do wynajęcia. Wynajmujecie sobie skuter za 200 batów za dzień. Zdecydowanie lepiej. No chyba, że ktoś nie chce jeździć, to bierze sobie takiego tuk-tuka i ma na cały dzień. Skuterek już mam wynajęty, taki skupi. 200 batów kosztuje do 6. Pamiętajcie, przed 6 musimy wrócić oddać. Jeśli byśmy chcieli na 24 godziny, to trzeba dać 300. Wiadomo, na mieście znajdziecie na pewno za 200 też, ale tutaj jest dworzec i tu wszyscy przyjeżdżają, także ceny mają wyższe. A jak nie, to możecie sobie wziąć po prostu też rower, ale tak pół na pół Wam polecam. Za 60 tajskich batów na cały dzień. Tak? Na cały dzień? Aha, od 8 rano do 7 wieczorem. Tak, możecie sobie wynająć rower. Ale szczerze, no odległości tu nie są jakieś takie totalnie bardzo duże, ale jest gorąco. Że na skuterku zawsze lepiej. Właśnie zjedliśmy obiadek i od razu Wam powiem, duża rekomendacja. Tu macie stację, wchodzicie od razu w tą uliczkę, gdzie tu można wynająć skutery. I tu jest restauracja i było tak pyszne jedzonko. Fry rice za 60, ja dałem też 60, spring rollsy 70, shake 40, bardzo tanio. Pytaliśmy na dworcu, przy dworcu, ile kosztuje wynajęcie tuk-tuka na cały dzień. Mniej więcej godzina wychodzi 300 tajskich batów. Powiedzieli nam, że 5 godzin za 1500, ale myślę, żebyście to stargowali spokojnie na jakieś 1200. Kiedyś 1000 nawet kosztowało, także może jakby Wam się udało akurat, chociaż teraz w sezonie pewnie nie, ale poza sezonem pewnie tak, nawet około 1000 byście znaleźli. Żeby objechać te wszystkie świątynie i tak sobie spokojnie jeszcze coś zjeść i tak dalej, no to 5 godzin Wam się na pewno przyda. Także a do takiego tuk-tuka możecie wejść nawet w 6-8, tak naprawdę. Dojechaliśmy do pierwszej świątyni. Zaraz Wam powiem, ile też kosztuje bilet, żeby właśnie każdą z nich sobie zaliczyć. Można dokupować do każdej osobno, nie musicie kupić do wszystkich, ale wiadomo, jak się w pakiecie bierze, to zawsze jest taniej. Pamiętajcie, jak przyjeżdżacie do świątyń w Tajlandii, faceci najlepiej, żeby nie mieli koszulek na ramionczkach, było lepiej nie, ale jak będziecie mieli trudno, ale kobiety muszą mieć okryte nogi i okryte ramiona. Także cofnęli nas z wejścia, ale musi sobie kupić albo jakieś... I tak chciałam, więc... spodnie w słonie, jak typowa turystka w Tajlandii? Ale, słuchajcie, to się naprawdę takie spodnie przydają, bo one są bardzo takie luźne, że nie jest Wam w nich gorąco, a można w nich wejść wszędzie do świątyni i nie spali Wam nóg na skuterze. Zaraz zobaczymy, na koczanko kosztowały 150 batów bez targowania. Ciekawe, ile tu będą kosztowały. Sorry, how much? No tyle samo, 150, no. No tak, nie biorę. Przy wejściu do świątyni macie taką bardzo fajną kawiarnię z przyjemnym widoczkiem. Właśnie teraz jak przechodziliśmy, Ala szła do toalety, sobie przypomniałem, że tu właśnie kiedyś piłem kawkę. Bardzo fajnie. W ogóle Ayutthaya to jest tak piękne miejsce. Bardzo, bardzo warto przyjechać tutaj. Później na sam koniec odcinka, o ile nie zapomnę, podsumujemy Wam, ile nasz kosztował taki całodniowy wyjazd tutaj. Ale szczerze myślę, że w 1000 batów na 2 osoby
się zamkniemy dzisiaj, na pewno. 200 skuterek, dojazd 30 czy 60, bilety, wejście do świątyń 220 od osoby, plus jakieś jedzonko. Ponad 1000, jakoś ponad 1000 myślę, że damy radę. Pierwsza świątynia, w której chodzimy, Wat Mahatan. Jest tutaj sławna głowa Buddy wrośnięta w drzewo. Chyba mnie... Pierwsze drzewo czy Budda? No Budda. Dzisiaj chyba jest najcieplejszy dzień ze wszystkich, jakie na razie były, odkąd jesteśmy tutaj. Jest tak gorąco, że szok. Normalnie takie temperatury jak teraz to są tak kwiecień, maj, czerwiec, no ale nie w lutym. Pamiętajcie, w takie gorące dni trzeba się nawadniać cały czas. A kokos jest najlepszy do tego. Jeszcze nam obierze ze środka. To... No. Tutaj jest konkretna firma. Za 40 batów pan jeszcze obiera całego kokoska, żeby można było wypić. Szanuję takich sprzedawców. Idziemy teraz do kolejnej świątyni. Jedną ominęliśmy po drodze, ponieważ pojedziemy tam później, bo była bardzo podobna do tej pierwszej. A teraz idziemy chyba do najbardziej popularnej ze wszystkich, która też jest wizytówką w ogóle całej Ayutthaya. Tutaj też trochę polatam dronem, żeście to zobaczycie, jak to z góry wygląda. O, świetne te drzewka. Dobra, teraz ta świątynia nazywa się Wat Phra Si Sampet. Ona była pokazywana w Kickboxerze, z tego co dobrze pamiętam. Jest 40 stopni dzisiaj jest. Serio, nie przesadzam. Idealna pogoda na zwiedzanie. Ale cóż, w Bangkoku na pewno jest jeszcze cieplej dzisiaj. Bo tam to wiecie, wszystko jest ze sobą tak skumulowane, budynki, ulice i tak dalej, nie ma przejęwu. Także tam to dopiero musi być ogień. Co nie, Aloś? Tak. Ojejku, ale jak będziecie tutaj jechać, będzie tak gorąco, pamiętajcie o nawadnianiu się naprawdę. Cały czas. Bo, Bardzo, bardzo ważne. A my jesteśmy raczej odporni na wysokie temperatury. No, a dla nas jest nawet ciepło. Jak wam się podoba Ayutthaya? Dajcie znać. I dajcie znać w ogóle, kto zwiedzał Tajlandię i tutaj był. Moim zdaniem to jest takie miejsce, które na pewno bardzo, bardzo warto odwiedzić. Hej, jak będziecie tutaj jechać, znaczy jak tu przyjedziecie, to pamiętajcie o tym, żeby sobie sprawdzić najpierw, do której godziny jaka świątynia jest otwarta, bo są różne godziny otwarć. Także lepiej sprawdzić, bo na przykład jak byłem ostatnio razem, do jakiejś tam nie mogliśmy wejść, bo już była zamknięta. Ale to też zależy, o której godzinie przyjedziecie. Jak przyjedziecie w miarę rano albo w południe, to na pewno zdążycie do każdej wejść.
przyjedzie tutaj i na przykład ktoś z Was będzie chciał zostać sobie na noc, to też zawsze jest spoko, tylko pamiętajcie, że tutaj żadnego życia nocnego takiego nie zaznacie, bo to miasto to jest typowo miasto świątyń. Wieczorami jedynie jakiś nocny markecik. Kiedyś tutaj byłem, tak właśnie zostałem chyba na 3 dni nawet, ale to też ze względu na to, że trenowałem tutaj. Właśnie teraz sprawdziłem temperaturę. Temperatura w cieniu pokazuje 34 stopnie, odczuwalna 41. Czyli to, jak powiedziałem przed wejściem do świątyni, że jest jakby było 40 stopni, to się nie myliłem, bo jest nawet ponad 40. O. Przed chwilą wyczytałem, że ogólnie na całym terenie Ayutthaya jest prawie 400 świątyń i różnych takich tych budynków z tamtych czasów. Tak to jest, ale te takie tych głównych jest 10, które się zwiedza, a reszta to już, a może 400 to było może kiedyś. Bo bardzo dużo to jest takich po prostu, że wiecie, wygląda jak po prostu kupa gruzu. My dzisiaj odwiedzimy, nie wiem, może 5, 6, jakoś tak. Bo parę z nich po prostu jest podobnych do siebie, to też nie ma sensu. Przyszliśmy do fajnej kawiarni z takim widoczkiem na świątynię. No, całkiem fajnie. I jest klimatyzacja, to nam było bardzo potrzebne. Idziemy do kolejnej świątyni, którą widzieliśmy właśnie z kawiarni. Ładnie. Ładnie, no. Sorry. No. Dobra, popatrzcie teraz, jak to wygląda. A zaraz Wam zbliżę. Ale idź do góry. Ja bardzo dobrze widzę z tobą. O, następnym razem wypożyczamy sobie takie stroje na sesyjkę. O, kap. To coś nowego zbudowali, bo takiego czegoś tam nie było. Ciekawe, co to jest. No ciekawe, przy samej świątyni. Może jakieś takie Ciekawe, miejsce ciekawe. na, nie wiem, wesele, event jakiś. Ej, patrz, tu dużo ludzi jest poprzebieranych. Czyli tu się... Zbieramy się? No, czas za bardzo. Nie, ale ogólnie można na przykład w No. Badarun. Możecie sobie wypożyczyć takie stroje, takie tajskie, tradycyjne. Dokładnie. Możecie sobie zrobić ładną sesję. Fajnie to wygląda. Ile na Badarunu kosztuje? 200 batów? No, Albo nie trochę wiem, nie więcej. mniej. Nie wiem, ale możecie, macie taką możliwość. Tutaj ta świątynia z góry też super wygląda, to za chwilę Wam pokażę. Tylko schowamy się trochę w cieniu gdzieś. Żadna głowa się nie zachowała. Wiecie, jak to miasto zostało zapomniane na wiele lat i później jacyś europejscy odkrywcy je odkryli na nowo. Podobno wszystko było zarośnięte i tak dalej. Natura podobno pochłonęła wszystko. Co nie musieli być zdziwieni, jak to odnaleźli. No ale w sumie tak samo jak czytaliśmy ostatnio, jak byliśmy na Machu Picchu, jak gościu odnalazł Machu Picchu, to też musiało być. Szukał czegoś innego. A szukał czegoś innego, no. No ale tutaj też jak odkryli Ayutthaya, też musieli być dobrze w szoku. Niesamowicie to wygląda. Jak już się pod niej zrobiło, to Dużo lepiej tak jest, no. można Zdecydowanie. Ej, no to jest totalnie ten sam jakby styl, no nie? Że to nie jest ta główna wieża. Same czasy. Tak, to tam było, że wieża.
Dobra, idziemy teraz sobie gdzieś wyjść, żebym mógł odpalić drona. I tutaj to tak raczej nie można sobie latać. Także wyjdę gdzieś na ulicę i z ulicy polecę. No i wracamy na dworzec. Pamiętajcie, jak będziecie przyjeżdżać, zróbcie sobie zdjęcie rozpiski, o której są powrotne pociągi. Ale praktycznie co godzinę jeździ, także. To jest druga. Przyjechaliśmy teraz na ten nowy dworzec, który był zbudowany. To jest teraz tak jakby główny dworzec. Nie wiem, gdzie mamy iść. Pierwszy raz tutaj jesteśmy. Godzina 18 i wszyscy Tajowie się zatrzymali, bo hymn leci. Tylko turyści idą. A Tajowie, patrzcie, gdzie zaczęło lecieć, tam stoją. Widzicie, jak to tu działa? A wyobraźcie sobie w Polsce na przykład, jakby tak 2 razy dziennie leciał codzienny hymn. I czy Polacy by się zatrzymywali? Nie wiem. Nie sądzę. Rozumiem, jak jest... Dobra, wiadomo, jak jest godzina W i tak dalej, to wszystko staje, każde miasto, to rozumiem. Ale to jest raz w roku, a tutaj codziennie, 2 razy dziennie mają, tak? I nagle się zatrzymują. A w metrze też leci? Właśnie to jest dworzec, nie wiem jak jest w metrze, no ale na dworcu puszczają. Na przykład leci i wtedy wszyscy stają, no. I dzisiaj jak byliśmy rano w kawiarni, to też leciało. Jak byliśmy w Amazonie. Tak? No, o 8 rano. Wtedy chyba, Może byłaś to, no, bo leciało, no. Idziemy na night markecik. Ale musimy jeszcze spotkać jednego typa po drodze. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że wszystkie drogi w Azji prowadzą do Bangkoku? Znowu tu jest. Ty, nie obściskaj się z moją narzeczoną. Patrzcie, ile ludzi jest. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle. Wszędzie pełniuteńko. Jesteśmy na Jot First. Jakoś tak się wymawia, nie wiem dokładnie. Ale to jest taki największy teraz w Bangkoku targ, który jest otwarty codziennie. Wbijamy tutaj sobie teraz po jakieś jedzonko. Nie spodziewałem się, że będzie tyle ludzi. No, jak byłem... Jest poniedziałek, środek tygodnia.
tu byłem ostatni raz, rok temu, to puściutko było. Co to jest? Te ośmiorniczki. Ja uwielbiam tajskie nocne markety. Co bierzemy? Nie wiem, co chcesz. Jajka przepiórcze, ośmiorniczki. Ala idzie standardowo, papaja salad. Standardowo mango sticky rice, najlepsze co jest. Ostatni wieczór za nami w Bangkoku i czas wracać na Phuket. Teraz 2 miesiące mnie tam czekają praktycznie prawie do samego końca marca. O, tutaj przed nami, tam, najwyższy budynek. Na górze jest restauracja. Dobra, to było na tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie o subskrypcji, lecimy po 300 koła. Narka.